Cześć! Witajcie kochani na kanale Co ugotujemy to Jemy. Dzisiaj pokażemy, w jaki sposób zrobić delikatne ciasto biszkopt japoński, bądź też inaczej jest to zwane to ciasto ciastem castera, bądź też castella. Jest to tak dla nas troszeczkę egzotyczne ciasto, bo pochodzi właśnie ze wschodu, ale bardzo dobrze się zaadoptowało u nas dzięki internetowi. My pokażemy, w jaki sposób je zrobić. Tutaj bardzo istotną rolę gra dokładne odwzorowanie ilości składników, które pokażemy Wam po prostu, jakie składniki i ile ich trzeba zastosować, oraz oczywiście sposób przygotowania tego ciasta. To ciasto bardzo przypomina nasz biszkopt, ale jest bardziej wilgotne w środku i takie bardziej gąbczaste. I doskonale się nadaje dla dzieci. Skład jest bardzo mały, w sensie bardzo mało składników ma w sobie. Podstawą są jajka, dlatego jest to ciasto zdrowe i też bardzo pyszne. Dlatego zapraszamy Was do oglądania, do subskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, i do miłego spędzenia czasu z nami w naszej małej kuchni. Piona Marysiu. Dobra. A teraz składniki. 100 ml mleka, 100 g masła, 100 g cukru, 100 g mąki, mąka pszenna tortowa, 6 jajek wielkości M, rozdzielonych żółtka od białek i odrobina esencji waniliowej. I to są wszystkie składniki. A rozpoczynamy od rozgrzania, roztopienia masła z mlekiem. Rozpoczynam od roztopienia masła w mleku, dlatego że to masło musi z mlekiem później jeszcze ostygnąć. Następnie dodaję szczyptę soli do białek i ubijam białka, stopniowo dodając cukier. Podstawą biszkoptu japońskiego są dobrze ubite białka. Jak widzicie, one są ubite z cukrem i dlatego mają taki szklisty odblask, który można zauważyć. Więc teraz trzeba szybko robić resztę ciasta, aby nam się białka nie zepsuły przez długie oczekiwanie. Do większej miski wkładam żółtka. Mieszam w mikserze, dodając stopniowo wystudzone masło z mlekiem. Do tej żółtej masy przesiewam mąkę. Dodaję łyżeczkę ekstraktu waniliowego i wszystko razem mieszam na bardzo małych obrotach. W tym czasie można już zacząć nagrzewać piekarnik do 160 stopni z grzaniem dolnym plus jeszcze termoobieg. A teraz należy połączyć pianę z żółtą masą, ale to trzeba robić stopniowo, powoli, tak żeby nie zniszczyć tych bąbelków powietrza zamkniętych w pianie. W czasie, gdy ostatnią partię białka dodajemy do całej masy, można już zacząć zagrzewać wodę w czajniku, bo będę piekła te ciasto w kąpieli wodnej. Dlatego potrzebuję gorącej wody. Tak
takie 2 foremki układam w większej brytwance i wykładam papierem do pieczenia. Piekarnik już jest nagrzany, w związku z tym wkładam blaszki, ale jeszcze przed włożeniem należy nalać wody gorącej. Teraz należy dać odpocząć z 10-15 minut ciastu. Ono troszeczkę opadnie, ale to nie jest jakieś dramatyczne opadanie. I po tym czasie wyjmę z foremek i zdejmę papier, żeby się nie zaparzyło w środku. Moi drodzy, my już zaczynamy próbować naszego ciasta. Proszę Marysiu, weź kawałeczek. Popatrzcie, jakie ono jest takie gąbczaste, delikatne. I teraz próbujemy. Pychola. Smaczne, nie? Wilgotne w środku, zupełnie inne niż biszkopt, bo biszkopt jest taki suchy, wymaga nawilżania, wymaga nasączania, a to jest takie bardzo wilgotne, nie zapycha, nie? Można fajnie sobie jeść bez żadnego kremu nawet, chociaż jeśli ktoś chce, można także potraktować to ciasto jako biszkopt i można je także przełożyć, czy dżemem, czy kremem. Będzie jeszcze pyszniejszy pewnie, nie, Marysiu? No, my już się z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Pa. Cześć. Cześć!